dziewczyny Szabi. Fajnie, że znowu wpadliście. Ostatnio pracuję dużo nad filmikami dla początkujących. I jest już na moim kanale filmik o konkursach, filmik o tym, jak ja sama zaczynałam bawić się w cosplay. Oczywiście wszystko jest gdzieś tutaj w kartach na górze, możecie sobie spokojnie kliknąć i oglądać później. I dostałam bardzo dobry feedback od Was na temat tych filmików, że się Wam te filmy bardzo podobają, że są potrzebne i chcecie więcej. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ nie ukrywam, że nagrywanie tylko do kamery po to, żeby tego nikt potem nie widział, jest trochę bezsensowne. Także cieszę się, że to oglądacie, naprawdę bardzo Wam dziękuję. I uznałam, że dzisiaj będzie kolejny film z takiego właśnie terytorium początkujących, czyli jak odnaleźć się na konwencie ze swoimi pierwszymi strojami. Mamy to szczęście, że w polskim cosplayu jest coraz więcej nowych, świeżych osób i bardzo się z tego powodu cieszę, ale wydaje mi się, że wielu z Was nigdy by jeszcze nawet nie było na konwencie i do końca wie, jak sobie poradzić. Mam więc nadzieję, że ten filmik chociaż troszeczkę pomoże Wam poukładać w głowie plan działania na wielkiej imprezie. Oczywiście od tego filmiku mogą być jakieś odstępstwa. Ja nie mówię, że na każdym konwencie będzie identycznie i odkąd już jeżdżę na te eventy od ponad 10 lat, nie zawsze jest tak, że mnie nic nie zaskoczy na imprezie, także proszę przygotujcie się zawsze na wszystkie inne możliwości, a mam wrażenie, że ten filmik może Wam chociaż troszeczkę pomóc zaplanować sobie wyjazd. Przed konwentem zapoznajcie się dobrze z planem atrakcji, z tym, gdzie jest konwent i gdzie można kupić bilet. Kupienie biletu wcześniej przez internet zazwyczaj jest dobrym pomysłem, ponieważ potem nie stoicie w kolejce i macie zaklepane wejście na imprezę. Tak samo sprawdźcie wcześniej plan atrakcji po to, żeby nie ominąć tych punktów konwentu czy jakichś paneli, do których bardzo Wam zależy. Ja osobiście zawsze staram się chociaż sprawdzić plan atrakcji, kiedy dostaję do ręki informator na konwencie i sprawdzić dokładnie, jakie są godziny i miejsca różnych paneli, które mnie osobiście interesują, no potem szkoda to ominąć i żałować. Przed konwentem koniecznie należy sprawdzić możliwości dojazdu. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy jedziemy ze strojem. Zawsze polecam Wam, nieważne czy jedziemy autobusem, pociągiem, czy swoim prywatnym samochodem, spakowanie kostiumu do walizki z kółeczkami. Zwyczajnie, kiedy wszystko jest spakowane w walizce, kostium jest bezpieczniejszy, walizka będzie ochraniać delikatne elementy przed uderzeniami podczas podróży. No i również mamy kółeczka, dzięki czemu możemy wygodniej przewieźć się z całymi tymi tobołkami z dworca na koni. Jeżeli podróżujemy z jakimiś większymi elementami kostiumu, na przykład jakimiś propsami, skrzydłami, cokolwiek, co nie mieści się do naszej walizki, to pamiętajcie, żeby dobrze zabezpieczyć te rzeczy folią bąbelkową. Warto również wzmocnić taką konstrukcję na przykład jakimś kartonem czy czymś twardszym, ponieważ ludzie w transporcie publicznym niekoniecznie będą patrzeć na to, czy Wasza zbroja się zniszczy, kiedy oni przyjdą, wiecie, z jakimś wózkiem czy swoją walizką. Kiedy podróżujecie z jakąś bardziej wystylizowaną peruką, to również polecam Wam ją wsadzić w jakiś karton, jakieś pudełko, a nie do walizki, ponieważ te wszystkie rzeczy, które utrwaliliście sprayem do włosów, po prostu zniszczą się w walizce i bezpiecznie będzie je wieźć ze sobą na przykład na kolanach. Dodatkowo, jeżeli podróżujecie autobusem, to warto wcześniej zadzwonić do tej linii autobusowej i zapytać się, ile sztuk bagażu możecie ze sobą wziąć, zapytać się, czy autobus jest bardzo obłożony i czy będzie miejsce w bagażniku autobusu. Czasem miałam takie sytuacje, że na przykład pan kierowca nie chciał do końca wpuścić mnie z większym bagażem niż ta ustawa przewiduje i trzeba było się albo wykłócać, albo bardzo ładnie prosić, albo czekać na kolejny autobus. Po ciężkich bojach w podróży docieramy na konwent. I teraz będzie kwestia tego, gdzie się przebierzemy. Na konwentach mangowych możemy spodziewać się albo jakiejś małej szatni przy głównej sali gimnastycznej, gdzie będzie odbywał się cosplay, albo na przykład możemy przebrać się w sleep roomach, czyli w miejscach, gdzie ludzie śpią w czasie konwentu, gdzie stawiają swoje rzeczy i tam również jest szansa na przebranie się gdzieś w kąciku, stawianie swoich rzeczy, umalowanie się. Jeżeli oczywiście to też nie wypali, to wtedy w grę wchodzi łazienka. Na większych konwentach typu PGA, Pyrkon, Comic-Con czasem są udostępnione większe szatnie dla cosplayerów, ale jest duża szansa, że te szatnie będą obłożone tylko i wyłącznie dla cosplayerów biorących udział w głównym konkursie imprezy, więc dowiecie się troszkę wcześniej, czy te szatnie będą dla wszystkich, czy tylko dla konkursowiczów. W innym przypadku także wchodzi w grę łazienka i ja szczególnie polecam na przykład łazienki dla osób niepełnosprawnych. Już o tym wspominałam w moim poprzednim filmiku, że są to łazienki, które są bardzo wygodne, ponieważ są większe, mają zazwyczaj lustra, nawet czasem jakieś umywalki, więc warto tam się po prostu przebrać dla wygody. Ale jeżeli znajdzie się ktoś, kto chce z tej łazienki skorzystać i będzie pukał do niej, to od razu out, wychodzimy, robimy miejsce, ponieważ te łazienki są dla kogoś specjalnie przygotowane. Również Was bardzo uczulam, żebyście po sobie posprzątali. Wiem, że wielu cosplayerów na przykład musi dociąć jakąś perukę nad zlewem, czy poprawić makijaż, czy pomalować ręce na jakiś kolor skóry.
Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, żeby to zrobić bez brudzenia wszystkiego dookoła siebie w warunkach konwentowych, ale naprawdę posprzątajcie po sobie. Wy sami na pewno nie chcielibyście korzystać z brudnej łazienki, która jest cała w jakichś włosach z peruki czy resztkach materiału, więc po prostu nie róbcie tego innym, a przy okazji nie będziemy mieć tej brzydkiej łatki brudasów cosplayowych. Gdy już się przebierzemy, warto zostawić swoje prywatne rzeczy. Albo w szatni, która jest na terenie konwentu, oczywiście o ile jest, wcześniej trzeba sprawdzić, pamiętajcie. Lub właśnie w sleep roomach na konwentach mangowych. Muszę też o tym powiedzieć, że nie do końca wydaje mi się bezpieczne stawianie rzeczy prywatnych w sleep roomach. Oczywiście ja też nie nocowałam już dawno w sleep roomach i nie do końca wiem, jak teraz wygląda kwestia bezpieczeństwa i znikających rzeczy z plecaków, ale tak na chłopski rozum wydaje mi się, że lepiej mieć gdzieś ukrytą kieszonkę w stroju, na telefon, portfel, jakieś dokumenty, tak żeby faktycznie te rzeczy najbardziej cenne były z nami. I tak przechodzimy do tematu chodzenia po konwencie w stroju. Oczywiście każdy chce się pokazać w swoim kostiumie po całym konwencie, także na pewno będziecie przemierzać korytarze, będziecie na zewnątrz, na podwórko i super, róbcie to, o to przecież chodzi w cosplayu. Jednak chcę Was troszkę uczulić na to, żebyście mądrze wybierali miejsca, w których wybracie się w swoim stroju. I nie bójcie się oczywiście, nie chodzi mi o to, że ktoś Was może zaatakować, czy coś się stanie. Nie, chodzi mi bardziej o to, żebyście mądrze myśleli, jak się będziecie poruszać, przez jakie korytarze, tak żeby kostium się nie zepsuł. Tak wtrącając, oczywiście, jeżeli pójdziecie w jakimś bardzo, wiecie, flashy, kolorowym kostiumie gdzieś na miasto, czy w jakieś osiedle, na którym znajduje się konwent, to jest szansa, że ktoś Was zaczepi i może być nieprzyjemnie, więc raczej tego nie róbcie. Tak wiecie, na chłopski rozum. Ale bardziej mi chodziło w tym podpunkcie o to, żebyście wiedzieli, jak się poruszać z dużym kostiumem po konwencie. Jak najbardziej rozumiem, że będziecie chcieli się przedostać z punktu A do punktu B na konwencie. Ale po prostu też miejcie tego świadomość, że ludzie raczej nie będą patrzeć dookoła i ludzie są ogólnie bardzo ślepi na konwentach. I po prostu mogą Was gdzieś podeptać, mogą zahaczyć kostium w ciasnym korytarzu, mogą coś zniszczyć. No i potem oni mogą ewentualnie oczywiście, nie, bo dużo osób tego w ogóle nie robi, mogą przeprosić i pójść sobie dalej, ale macie zniszczony props. W takim przypadku więc po prostu proście o przejście. Nawet możecie krzyczeć, mówić, że halo, przepraszam, muszę gdzieś przejść. I ludzie po prostu zauważą, że ktoś idzie i jest wtedy szansa, że nic Wam się nie stanie. Lub dla świętego spokoju po prostu zaplanujcie kostium tak, żeby te największe elementy były jakoś rozkręcalne czy zdemontowalne. W taki sposób możecie po prostu ściągnąć te skrzydła, ściągnąć ten ogon czy props i przejść delikatnie na przykład do szatni. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć w związku z tym, że na przykład Wasz kostium może się gdzieś rozpaść niefortunnie na korytarzu, jest to, abyście zawsze spakowali ze sobą taką małą apteczkę cosplayera. Spakujcie do torby jakąś małą siateczkę z klejem na ciepło, klejami typu kropelka, igłą i nitką, duct tape'em, zwykłą taśmą, farbą, którą używaliście do stroju, tak aby pomalować jakieś odpryśnięcia. Wszystko, co może Wam się przydać, żeby uratować kostium, jeżeli ulegnie jakiejś kontuzji. To naprawdę może Wam pomóc i uratować tyłek w ekstremalnych sytuacjach. Ja zawsze wożę ze sobą taką małą siateczkę właśnie z jakimiś mini narzędziami, tylko po to, gdyby coś się stało. Innym ważnym podpunktem dla cosplayera będą zdjęcia na konwencie. Koniecznie róbcie selfiki, fotki ze znajomymi, fotki z ludźmi z tej samej serii. Róbcie sobie zdjęcia z fotografami konwentowymi, którzy chodzą gdzieś po korytarzach, można ich poprosić o zdjęcie, umówić się wcześniej przez internet na jakąś sesję zdjęciową w czasie imprezy. Potem te fotki możecie wykorzystywać na social mediach i po prostu mieć fajne wspomnienie. To, na co chciałabym Was jednak uczulić w tej sytuacji, są zdjęcia, kiedy tych zdjęć nie chcecie. Są sytuacje w ciągu dnia konwentowego, kiedy cosplayer po prostu ściągnie kawałek stroju, nie wiem, ściągnie niewygodną, ciężką perukę i na przykład sobie siedzi gdzieś z boku i je posiłek. W tej sytuacji fotograf nie powinien za żadne skarby robić Wam zdjęć. Jeżeli zauważycie, że ktoś robi Wam zdjęcia, a sobie tego po prostu nie życzycie, nieważne jaki jest powód, to ten fotograf nie ma prawa tego robić. I powinniście ich po prostu zawołać, powiedzieć: nie życzę sobie zdjęć, proszę przestać. Wiem, że wielu początkujących cosplayerów wstydzi się powiedzieć nie, ale naprawdę potem te zdjęcia wylądują gdzieś w sieci i będzie Wam bardzo przykro. Również jeżeli fotograf jest nachalny, zmusza Was do zdjęć, których nie chcecie, w pozach, których nie chcecie, ewentualnie Was może na przykład dotknąć, abyście się gdzieś poruszyły i inaczej zapozowały, a nie pozwoliłyście mu wcześniej, żeby to zrobił, jemu czy jej,
to również jest niedozwolone. Jeżeli czujecie się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, to naprawdę szukajcie pomocy. Ja wiem, że to brzmi trochę strasznie, ale naprawdę po prostu zawołajcie swojego znajomego, zadzwońcie po kogoś, po prostu szukajcie kogoś, kto jest na przykład starszym stażem cosplayerem i powiedzcie mu delikatnie, że potrzebujecie wsparcia, żeby was ktoś stamtąd zabrał. Ja bardzo często miałam sytuacje, w których albo byłam ratowana, albo kogoś innego ratowałam od osób, które były dziwne, nachalne, które wymuszały jakieś właśnie na przykład zdjęcia czy niekomfortową rozmowę. Na konwentach przecież jest tyle ludzi, że naprawdę znajdzie się ten odsetek bardzo dziwnych, więc żeby każdy z nas czuł się komfortowo, nie bójmy się mówić nie. A tak na marginesie czuję, że naprawdę powinnam nagrać jakiś filmik o klipach cosplayowych i moich nieprzyjemnych spotkaniach z różnymi fotografami, ponieważ to jest temat rzeka i ja wiem, że wielu z was ma również bardzo złe doświadczenia, więc trzeba ten temat poruszyć. A z innej beczki również koniecznie chodźcie na panele i warsztaty cosplayowe. To naprawdę jest masę przydatnych informacji, nowych technik, jakichś tematów, o których jeszcze nie myśleliście, a inni ludzie chcą je poruszyć. To również dobra okazja na poznanie nowych cosplayerów i zapoznanie się właśnie z jakimiś nowymi ludźmi. Na większości konwentów i imprez popkulturowych również odbywają się konkursy cosplay. Do co was serdecznie zachęcam, ponieważ konkursy to jest świetna okazja do wypróbowania swoich umiejętności cosplayowych, do wyjścia na scenę, pokazania się, przetestowania samego siebie pod względem właśnie rywalizacji i tego, jak sobie poradzimy na scenie. Dla początkujących coraz więcej konwentów organizuje kategorię debiut, czyli możecie tam właśnie pójść ze swoimi pierwszymi historiami i nie stresować się jakąś naprawdę ciężką konkurencją, jak i również dużo osób boi się brać udział w konkursach, potem siedzi na publiczności i ogląda tylko ten konkurs, po czym stwierdza, że miałem lepszy strój, wygrałbym. No świetnie, więc trzeba było pójść na konkurs. Naprawdę konkursy to jest nic złego, nic strasznego. Nagrałam o tym również filmik, o tym jak się do konkursów przygotowywać. Tu gdzieś wam stawię kartę na górze, można kliknąć i oglądać. Konkursy cosplay to również jedna z największych atrakcji każdego konwentu, więc w tym czasie albo warto właśnie pójść go oglądnąć, albo w tym momencie możecie się również przebrać i odpocząć, kiedy korytarze lekko opustoszeją i można normalnie oddychać i pochodzić. Na wielu konwentach również możecie znaleźć stoiska około cosplayowe, w których możecie kupić jakieś materiały do cosplayu, na przykład sklep Coscon, czy jakieś peruki, czy jakieś elementy do strojów, typu jakieś wisiorki, kolczyki, różne rzeczy z AliExpress, które niektórzy sprowadzają i sprzedają później na konwentach. Także możecie się zaopatrzyć na takich stoiskach na wasze przyszłe kostiumy. Bycie w kostiumie na konwencie może być nieco upierdliwe właśnie przez to, że musicie się gdzieś przyciskać czy gdzieś przebrać. Także warto sobie na przykład pójść w piątek czy w niedzielę bez stroju, a w sobotę właśnie pobrylować i pobłyszczeć w nowym kostiumie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo na jakichś konwentach. Ja sama wybieram się na dość sporo imprez i w Polsce, i za granicą, więc jeżeli gdzieś jedziecie i chcecie mnie spotkać, to koniecznie zapytajcie się gdzieś na fanpage'u, czy tam na Instagramie, czy gdzieś jadę. Jest szansa, że się właśnie tam zobaczymy, może będę miał jakieś stoisko. Śledźcie koniecznie moje socialki, jeżeli chcecie być na bieżąco i padnijcie na selfika, na jakieś pogaduszki, na pewno będzie przemiło. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że ten filmik nie wyszedł na zbyt długi, ale chciałam przekazać wszystkie informacje, jakie w tym momencie mam w głowie, a na pewno jeszcze tam o czymś zapomniałam. Zachęcam was do oglądnięcia innych moich filmików lub do subskrypcji i zostania moim patronem na Patronite. Do zobaczenia następnym razem, buźka, pa pa!